Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na wstępną recenzję Paydaya 3, o której już wspominałem w poprzednim materiale. Dlaczego wstępną? Ano niestety grę otrzymałem na tyle późno od wydawcy, że po prostu nie dało się zrobić pełnej recenzji w tym czasie, więc teraz dam Wam znać właśnie jak to wstępnie wygląda, a później już na spokojnie sobie na kanał wleci pełna recenzja tego tytułu. Zanim jednak przejdziemy do sedna, to króciutki wstęp. Za udostępnienie gry chciałem podziękować firmie Plaion oraz jej pracownikom w Polsce. Payday 3, jak sama nazwa wskazuje, to jest trzecia część cyklu Payday i niezmiennie dalej jest to gra o rabowaniu banków, rabowaniu jubilerów i w ogóle, krótko mówiąc, o szybkiej dystrybucji dóbr. Co w tej grze jest ciekawe, to jest fakt, że Payday pozwala nam zarówno na takie granie totalnie po cichu właśnie w stylu Splinter Cella, jak i na założenie ikonicznej dla serii maski rabusia i wbicie po prostu jak dzik w paścik z karabinami i wzięcie zakładników, żeby opóźnić działania policji. Tak jak i w poprzedniej części gry, zabawę tutaj możemy prowadzić samotnie, bądź do 4 graczy w kooperacji. W przeciwieństwie jednak do dwójki, teraz gra wymaga stałego połączenia z internetem, więc internet mieć musimy, nawet jeżeli mamy zamiar grać sami. Przejdźmy więc do samej recenzji. Głównymi elementami Payday 3 są więc misje i planowanie napadów, walka, czyli napady w stylu Rambo oraz zaliczanie akcji po cichu. I zacznijmy od tego pierwszego elementu. Zacznijmy od samych misji. Tych w grze mamy do wyboru 8, z czego niemal wszystkie z nich możemy wykonać po cichu i tylko jedna jest obowiązkowo głośna, że tak powiem, i musimy w niej po prostu sporo strzelać. W chwili tworzenia tej wstępnej recenzji zaliczyłem już 6 z 8 dostępnych napadów, więc na ten temat mogę już coś powiedzieć. Przygotowane przez deweloperów lokacje w tej grze są spore, są całkiem ciekawe i są też całkiem różnorodne i oferują przy tym sporo możliwości. Do budynku jubilera, jak się będziemy do niego wyłonywać, czy do banku, do każdego z tych budynków możemy się dostać kilkoma różnymi sposobami i każdy z tych sposobów ma swoje plusy i minusy. Do tego same mapy mają też w grze losowo generowane elementy, więc za którymś tam razem kod do drzwi może znajdować się w innym miejscu, a w korytarzu mogą się pojawić dodatkowe kamery. I to jest fajne, to dodaje tej grze takiego dodatkowego smaczku i tym misjom dodaje też regrywalności. A same misje też potrafią się zmienić znacząco w zależności od wyboru poziomu trudności, których mamy aż 4. Na przykład w normalnym poziomie kamer w budynku będzie niewiele, natomiast na najwyższym w korytarzu pojawią się już takie liczne kamery, które są do tego niezniszczalne, a ochrona samego budynku będzie liczniejsza. Ogólnie jest więc w tym temacie nieźle, natomiast jedna rzecz mi tutaj nie daje spokoju. A mianowicie to, że te mapy właśnie z Paydaya 3 są jakoś cholernie podobne do misji z Paydaya 2. Pomimo, że te misje mają inne nazwy, mają też nieco inny wystrój, no to ciągle miałem wrażenie, jakbym gdzieś już to widział. Klub nocny w tym Paydayu 3 to bliźniaczo przypomina Nightclub z Payday 2. Jest taki bank, co nazywa się Golden Shark i on jest cholernie podobny do Big Banka z Payday 2. Nawet jest taka akcja na moście, gdzie mamy tam przechwycić ciężarówkę wyładowaną forsą i ta akcja wydaje się nowa, natomiast jeżeli ktoś grał w Paydaya 2, to szybko skojarzy, że też tam była taka akcja na moście i ona też wygląda naprawdę podobnie. Szczerze mówiąc, mam nieodparte wrażenie, że wiele map z trójki to są takie jakieś remastery tych z dwójki. Spytacie, czy to źle? No trochę tak, trochę to jest źle, no bo jednak po takim długim czasie tworzenia tej gry spodziewałem się tutaj czegoś całkowicie nowego, szczególnie, że te mapy w dwójce były naprawdę dobre. Tutaj tylko kilka pomysłów jest nowych i chociaż dalej te misje są fajne, no to niestety troszkę tu śmierdzi, że jednak deweloperzy poszli na łatwiznę. Jeżeli graliście w Paydaya 2, to na pewno wiecie, jak ważnym elementem było zaplanowanie samego napadu, zanim zaczęliśmy jeszcze samą rozgrywkę. W tamtym tytule mieliśmy dostęp do tak zwanych przysług, czyli to taki system, gdzie mogliśmy zapłacić wspólnikom jeszcze przed akcją, by ułatwili nam dany napad, zostawiając na przykład dodatkową kartę dostępu w kiblu, czy tam puszczając w klubie gównianą muzykę po to, żeby było mniej cywilów w budynku. Oprócz tego przy dużych napadach był dostępny także system preplaningu. On nam zapewniał plany całego budynku, mogliśmy sobie przejrzeć dokładnie, gdzie mamy iść, co zrobić i na nim mieliśmy też dostęp do jeszcze bardziej rozbudowanych przysług, pozwalających na przykład całkowicie zmienić plan ucieczki, czy umieścić kluczowe przedmioty w konkretnych miejscach na mapie. I to było po prostu zajebiste. Jak natomiast jest z tym w Paydayu 3? No niestety bardzo kiepsko, drodzy widzowie. W Paydayu 3, ku mojemu zdziwieniu, niemal wszystkie te części planowania zostały po prostu brutalnie wycięte. Siedząc więc w lobby, które swoją drogą jest do dupy zaprojektowane, albo tym jeszcze powiem sobie później, możemy generalnie wykupić zostawienie jakiejś tam dodatkowej paczki z amunicją czy apteczki, przy czym nawet nie wiadomo, gdzie to będzie konkretnie i to w zasadzie tyle. Nie ma tutaj żadnego planera obecnego w dwójce, który by nam pozwolił skorzystać z jakichś dodatkowych możliwości, a najgorsze jest to, że niestety nie ma tutaj nawet mapy.
Czujecie to. Robicie jakiś duży napad na bank, czy tam na galerię sztuki, tam jest naprawdę solidna ochrona i przed samym napadem nie macie nawet planów pomieszczeń takiego budynku. No to jest po prostu debilizm. Do każdej nowej misji podchodzimy tak naprawdę totalnie na ślepo, bo nie mamy pojęcia czego się spodziewać i w ogóle jak wygląda sam budynek. Przez to na przykład w misji w Galerii Sztuki mieliśmy ogromne problemy ze zlokalizowaniem właściwego obrazu do zgarnięcia, co mogliście zresztą zobaczyć na streamie. Nie mówiąc już o tym, że gra nie za bardzo radzi sobie z tłumaczeniem graczowi co ma zrobić i mniej więcej jakie powinny być jego następne kroki. Gdy już zagramy kilka razy jakąś misję, no to sytuacja robi się już dużo bardziej klarowna i po prostu wiemy o co tutaj chodzi, natomiast tak nie powinno absolutnie być. No jaki szanujący się złodziej przystępuje do akcji bez kompletnie żadnego planu? Mamy kraść miliony dolarów, a nie wiemy nawet jakie zabezpieczenia ma nasz cel? No bez jaj. Jeżeli nawet tego nie wiemy, to nasz organizator, czyli w tym przypadku taka babka, która nam podpowiada przez radio, powinna na bieżąco chociaż starać nam się pomóc, tak jak to robił to właśnie stary speaker, to był Bane w Paydayu 2. Tutaj ta babka sobie z tym totalnie nie radzi, często pierniczy jakieś głupoty przez to radio, a najważniejszych punktów danego napadu musimy się często domyślać sami i to niestety w tej grze jest frustrujące. A co z tym koszmarnym systemem lobby, o którym przez chwilę wspomniałem? No powiem krótko. Interfejs tej gry, po prostu cały interfejs wołał pomstę do nieba. Jeżeli chcecie zobaczyć to gówno w akcji, to spójrzcie sobie na mój stream z Paydaya 3, gdzie się z tym cholernym interfejsem użeram. Przyciski działają tutaj z jakimś ogromnym opóźnieniem. Wyszukiwanie jakichś graczy do gry to jest prawdziwa mordęga. Nie ma żadnego czatu, co bardzo utrudnia współpracę, bo często nawet nie jestem w stanie przekazać ważnych informacji naszym kolegom, jak na przykład kod do drzwi czy kolor kabla. No nie da się tu w ogóle skomunikować, no to jest jakiś debilizm. Do tego nawet jeśli jakimś cudem już uda nam się znaleźć jakąś fajną drużynę, z którą chcemy zagrać, to w przeciwieństwie do Paydaya 2, zaraz jak skończymy napad, no to nas wszystkich po prostu rozłączy i będziemy za każdym razem musieli szukać nowej ekipy. No debilizm totalny po prostu. Ja nie wiem, kto projektował ten interfejs tej gry, ale ja bym od razu go z firmy wywalił na zbity ryj, bo ewidentnie do tego się nie nadaje. Przejdźmy teraz do walki, która to stanowi w zależności od naszych wyborów albo absolutną podstawę gry, albo jedynie dodatek. Jak już powiedziałem wcześniej, w Paydayu znakomitą większość misji możemy zrobić albo po cichu, albo robić zadymę. Załóżmy jednak, że chcemy robić zadymę. Wchodzimy więc do środka banku, zakładamy maskę i zaczynamy strzelać w powietrze, żądając, żeby cywile położyli się na ziemi. I tutaj od samego początku dostrzeżemy, że deweloperzy wprowadzili tutaj sporo zmian względem starszej części gry. Payday 2, pomimo że to była gra naprawdę fajna, taka całkiem grywalna, to miała jednak poważne błędy w mechanikach, które w dużej mierze w tej trójce zostały poprawione, a nawet dodano parę bajerów. O samych broniach w tej grze, o samych giverach wam na razie niestety za dużo nie powiem, a to dlatego, że przez ten krótki czas, kiedy ja mogłem z tą grą się zapoznać, zdążyłem odblokować zaledwie 5 z kilkudziesięciu pukawek w tej grze. Pomimo to wydaje się, że strzela się z nich bardziej soczyście niż właśnie w poprzedniku. Wyjątkowo dobrze zrobione są tutaj bowiem efekty kul na przeciwnikach, którzy właśnie kulą się ich zataczają po każdym trafieniu, tak jak w rzeczywistości. Do tego same bronie też oferują całkiem spory odrzut, przez co ma się wrażenie obcania właśnie z taką naprawdę potężną siłą, a nie tylko z jakąś pierdziawką. Strzela się w tej grze fajnie i strzelać jest też do kogo, bo oprócz właśnie całych zespołów takich zwykłych policjantów jest też sporo specjalnych rodzajów, jak na przykład buldozer z takim wielkim gnatem, czy zaper rażący nas prądem. I właśnie walka jest niewątpliwie najfajniejszym elementem tej gry. Niestety nie wszystkie zmiany w tej materii okazały się słuszne. Nie podoba mi się na przykład nowe drzewko skilli, które jest po prostu słabe. Mnóstwo umiejętności tutaj wydaje się jakoś być mało znaczące i zrobione tak jakoś na odpierdziel, natomiast to się da jeszcze przeżyć. Przeżyć za to ciężko jest nowy system pancerza, który nie dość, że jakoś się buguje, bo to chyba nie działa poprawnie, to jeszcze jest po prostu komiczny. W dwójce było tak, że jeżeli wyczerpał nam się pancerz, to wystarczyło schować się na kilka chwil i ten pancerz się regenerował, no i mogliśmy strzelać dalej. W Paydayu 3 jest akurat totalnie inaczej. Zakładając na siebie kamizelkę, mamy teraz do dyspozycji takie kilka pasków pancerza, które te strzały nam zdejmują. Do pewnego momentu powinien on się nam jeszcze tam powoli zregenerować, natomiast jeżeli przyjmiemy za dużo strzałów, to taki pasek tracimy już bezpowrotnie i musimy wtedy skorzystać z takiej specjalnej paczki z pancerzem. I tyle w teorii, bo w praktyce niestety wygląda to tak, że często ten pancerz nam się w ogóle nie regenerują, się jakoś tak zawiesza i koniec. Nie wiem, czy to tak ma działać, bo gra też niespecjalnie ten aspekt tłumaczy, natomiast to mi wygląda na błąd i akurat w tej produkcji to jest błąd nie jeden. Natomiast co tutaj jest zabawnego? No zabawne jest to, że przez to, że ten pancerz się niespecjalnie regeneruje, to musi być go naprawdę dużo.
I wygląda to po prostu śmiesznie, jak jakiś koleś w garniturze jest młócony przez 10 policjantów przez parę dobrych chwil i nie dzieje się praktycznie nic. Zresztą nawet jak założycie w tej grze ciężki pancerz, to i tak go dalej na sobie nie widać, bo w przeciwieństwie do dwójki, tutaj niestety tego pancerza w ogóle nie widać na naszym ubraniu, co stanowi kolejny regres. Moim zdaniem ten system z dwójki sprawdzał się znacznie lepiej i szkoda, że zamieniono go na takie jakieś dziwactwo i do tego jeszcze niepoprawnie działające. Przejdźmy teraz do akcji po cichu, które tak jak walka doczekały się sporych i co najważniejsze bardzo potrzebnych zmian. Każdy chyba, kto grał w Paydaya 2, to wiedział, że ta gra jest fajna, natomiast system akcji po cichu w tej grze był po prostu pośledzony. W Paydayu 3 deweloperzy w końcu poszli po rozum do głowy i teraz jest znacznie lepiej, choć tak jak i w przypadku walki niektóre pomysły okazały się nietrafione. Teraz w końcu możemy już normalnie kraść z paska karty dostępu strażnikom, w końcu możemy normalnie przesuwać ciała wrogów bez jakichś głupich limitów i w końcu możemy też zdalnie hakować kamery, żeby je tymczasowo wyłączyć. Do gry też powrócił system radia, którego operator po zabiciu strażnika pyta się, czy coś się stało, więc każdorazowo musimy mu odpowiedzieć i na mapie możemy wyeliminować maksymalnie 4 strażników, co tak jak w dwójce wymusza staranne planowanie akcji. I tak jak też w dwójce, akcje po cichu są w tej grze naprawdę wymagające i często wymagają dobrego zgrania. Będziemy tutaj skanować kody QR, będziemy zdobywać karty dostępu i otwierać sejfy, taką naprawdę fajną minigierkę. Do tego teraz naprawdę sporo rozpoznania takich mniejszych akcji w grze można wykonać jeszcze w trybie cywilnym, czyli właśnie bez zakładania maski i to dodaje grze jeszcze dodatkowej różnorodności. Dzięki właśnie tym wprowadzonym poprawkom wykonywanie tych akcji po cichu jest przyjemniejsze, ale niestety tylko przy pierwszych kilku poziomach trudności. Bo obecnie nie zalecałbym praktycznie grać na jakimś poziomie wyższym niż bardzo wysoki i wyżej. Dlaczego? Ano nie dlatego, że te kamery są wtedy niezniszczalne, bo to akurat jest mały problem. Głównie dlatego, że na wysokich poziomach trudności do gry wprowadzony jest tak zwany naczelny strażnik, którego nie można zabić i który łazi po całym cholernym budynku, często patrolując zupełnie losowe pomieszczenia. I to wprowadza taką bardzo dużą dawkę losowości i totalnie potrafi zburzyć nasze plany. Moim zdaniem właśnie to, że ten strażnik sobie tak chodzi bez ładu i składu, to jest element totalnie nietrafiony, wprowadzający frustrację i niechęć właśnie do grania na tych wyższych poziomach trudności. Jeżeli jednak ciche akcje będziemy robić właśnie na poziomie normal czy hard, to wciąż powinniśmy się bawić naprawdę dobrze. Ostatnim elementem, jaki tutaj omówimy, to jest sama grafika. Jak sami widzicie, jest ona po prostu taka sobie. Modele i tekstury są przeciętne, postacie wyglądają tutaj dość kiepsko. Nie przeszkadza to co prawda w grze, której osią jest oczywiście kooperacja, więc grafika nie jest tu aż tak ważna, no ale ewidentnie można było spodziewać się więcej, bo czasem wygląda to po prostu jak jakaś modyfikacja HD do stareńkiego Paydaya 2. Wydajność jest natomiast generalnie ok. Co ciekawe, w grze znajduje się licznik FPS-ów, także możecie zobaczyć sobie na wideo w prawym górnym rogu, ile jest akurat klatek. Gra w miarę stabilnie utrzymuje tę wartość 60 FPS, chociaż przy dużej zadymie czasem potrafi chrupnąć, natomiast to nie jest problem. Problemem jest wykonanie techniczne tej gry, bo niestety bugów jest po prostu mnóstwo, bugi są poważne i często potrafią zrujnować totalnie nasze napady po cichu, co wprowadza właśnie dużą dawkę frustracji, ale o tym sobie powiemy więcej jeszcze w pełnej wersji recenzji. Czy Paydaya 3 mógłbym obecnie nazwać godnym następcą dwójki? No jak na razie to nie specjalnie. Pomimo poprawek akcji po cichu i pomimo lepszego gunplayu, to ta gra wciąż mierzy się z wieloma innymi problemami, jak na przykład katastrofalnie zły interfejs, brak czatu, czy nietrafiony totalnie system pancerza. Dlatego wstępną ocenę tej gry szacuję gdzieś tak od poziomu 6 do 7. Mam nadzieję, że grając w tą grę przez jakieś kolejne kilka dni będę mógł już z pełną ekipą w kooperacji dokopać się jakichś fajnych smaczków i będę mógł jej wtedy wystawić wyższą ocenę. Na razie jednak wygląda to po prostu cholernie przeciętnie i nawet jeżeli uwzględnimy te poprawki mechanik, o których mówiłem, to w wielu miejscach wciąż widać regres względem poprzednika i to mnie osobiście mocno rozczarowało. To była wstępna recenzja gry Payday 3 i liczę, że dało wam już na premierę odpowiedź, czy ten tytuł warto kupić. Jeżeli macie jakieś pytania na temat gry, czy też chcecie dać znać, czy zgadzacie się z jej oceną, to oczywiście walczcie śmiało. Pamiętajcie, że ja zawsze wszystkie komentarze czytam i na wszystkie komentarze odpowiadam. Ja tymczasem uciekam jeszcze grać, żeby już niebawem zaprosić was na pełną profesjonalną recenzję tej gry na Rubiego Godlike'a. Pozdrawiam i trzymajcie się.